Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Igor Tuleja, zachęcam do oglądania, subskrybowania i wspierania Radia Rebeliant. Niezależne media to podstawa. Czołem Rebelio, ja się nazywam Joanna Prokop, a dzisiaj ze mną na gorąco, prosto z marszu, pan senator Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze. Witam Ciebie, witam wszystkich drogich rebeliantów. Pozdrawiam Was serdecznie. Ta rebelia zaraz odniesie ostateczny sukces. Tak, rebelia zaraz odniesie ostateczny sukces i ostateczny sukces, mam nadzieję, za tydzień odniesie kandydat Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, bo dzisiaj, w niedzielę, tuż po marszu, już wiemy, że to jest trzeci strzelony gol. Mamy 3-0, bo debata z kandydatem Karolem Nawrockim w telewizji, debata z panem Mencenem i dzisiaj olbrzymi marsz, o którym będziemy mówić za chwileczkę. Już mówimy właściwie. Zaraz będziemy mówić, ale w ogóle to, jak zaczęłaś, mi się strasznie podoba. Ja jestem kibicem piłkarskim. Można powiedzieć hat-trick Rafała Trzaskowskiego, bo rzeczywiście debata ta 1 na 1, najfajniejsza z debat, bo pokazująca najwięcej szczerych emocji i pokazująca wiedzę i umiejętność reagowania na stresujące sytuacje kandydata. Okazało się, że Karol Nawrocki nie wie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, czyli jest niekompetentny. Po drugie, wiemy, że jest uzależniony. No człowiek, który już niezależnie co on w tym torebce sobie wkładał pod ten język, czy w okolice dziąsła, czy to była nikotyna, czy to był tytoń, czy to było cokolwiek innego, to pokazuje jedno. No ten człowiek nie jest w stanie wytrzymać 1,5 godziny bez wpychania sobie coś pod język. Trzecia rzecz, no ale o tym już wiedzieliśmy, notoryczny kłamca. No bo jeżeli ktoś mówi, że szpital, posługując się nazwą warszawskiego szpitala, ma milionową stratę, a ten szpital ma kilkaset tysięcy zysku. Jeżeli ktoś mówi o czekaniu w kolejce do poradni psychologicznej, psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, a na szczęście, co nie jest niestety, o czym mówię ze smutkiem i bólem, na szczęście w Warszawie jest tak, że te wizyty nagłe są praktycznie w ciągu paru dni, no to rzeczywiście mamy człowieka, który jest nieukiem, który jest uzależniony i który kłamie notorycznie, więc ta debata rzeczywiście obnażyła go w całej rozciągłości. Po drugie, dyskusja u Sławomira Mencena, wszyscy się jej obawialiśmy. Tak. Nie jest tajemnicą, że są pewne rzeczy, które są nam bliskie. No, sprawy związane z tym, żeby nie podnosić podatków, czy sprawy związane, o czym Konfederacja mówi, związane z wolnością osobistą. Tak, my jesteśmy środowiskiem, które wolność osobista ceni i szanuje. U nas dzisiaj na marszu nikt z tego drugiego marsza nie był potraktowany gazem, jak kobiety w legalnej demonstracji, czy pałką teleskopową. My też mówimy wyraźnie, wspierając oczywiście Ukrainę logistycznie, że nie wyślemy tam żołnierzy, ale my się w bardzo wielu kwestiach różnimy. Zawsze będziemy się różnić z tym, że będziemy szanować wszystkich, niezależnie od tego, do jakiej większości, czy jakiej mniejszości przynależą. Nigdy nie wpiszemy się w to zdobywanie politycznych punktów na stygmatyzowanie choćby jednej osoby, czy tym bardziej dowolnego środowiska. I Rafał o to mówił, o to się upominał wprost. No i nazwijmy rzecz po imieniu. To, że Karol Nawrocki podpisuje się pod dokumentem, będąc u Sławomira Mencena, który jest de facto realizacją pierwszego punktu z agendy Władimira Putina, co wszędzie Władimir Putin mówi, mam mieć absolutnie gwarancję, że Ukraina nigdy nie wstąpi do NATO. Wiemy, że to nie jest perspektywa paru lat. Moim zdaniem to nawet nie jest perspektywa 10 lat. Ale w interesie Polski jest, żeby Ukraina wstąpiła do NATO. Dlaczego? Ja chcę NATO jak najdalej na wschód. Żeby Władimir
Władimir Putin ze swoimi krwawymi łapskami, umoczonymi we krwi mordowanych cywili na Ukrainie, bo przecież Rosja przyjęła strategię, że cywile, ludność są równorzędnym celem do celów militarnych, był od nas jak najdalej. I ja byłem dumny, jak widziałem, jak Rafał Trzaskowski walczył o te wartości, wiedząc, że w tym środowisku tu dochodzi do zero-jedynkowej różnicy, bo pamiętam tego, przepraszam, trudne słowa, psztyfikant, to powiem inaczej, tego sztubaka Nawrockiego, który, bym powiedział, w ciągłym skłonie podpisywał w ciemno i dopytywał, gdzie jeszcze ma podpisać, tylko żeby zaskarbić sobie choćby cień sympatii lub pół uśmiechu ze strony Sławomira Mencena. Ja widziałem męża stanu, człowieka, z którego mogę być dumny. No i dzisiaj młodzież mówi, no sztos, no po prostu te tłumy, te kilkaset tysięcy osób, bo już niech oczywiście to przedstawiciele służb liczą, przeliczają. Donald Tusk mówi 500 000, niektórzy mówią kilkaset tysięcy, ale wiemy jedną rzecz. Nas było kilkakrotnie więcej niż na zgromadzeniu Karola Nawrockiego. Dlaczego to jest takie ważne? To jest ważne, bo pokazuje to momentum, te emocje, które nam dzisiaj towarzyszą. Ja kiedy się przepychałem przez tłum, bo w pewnym momencie musiałem opuścić plac Bankowy i szybko przenieść się na Plac Konstytucji, żeby też te emocje podgrzewać, żebyśmy w tej dobrej atmosferze czekali na przyjście czoła kolumny, no to widząc tych wszystkich ludzi, też te uśmiechy, te przybijane piątki. A pan, panie senatorze, jechał, jakby przemieszczał się Marszałkowską? Nie. Nie. Bo Marszałkowska była zamknięta. Marszałkowska była zamknięta. Nas skierowało takim lekkim objazdem i od strony Politechniki Warszawskiej w Dlaczego pobliżu pytam? Konstytucji Ponieważ plac Bankowy był wypełniony po brzegi. Ci, co znają Warszawę, to jeszcze powiem, że plac Bankowy na tyle nie pomieścił, że jeszcze w Parku Saskim część osób stało oraz w tych uliczkach dookoła. Poza tym, bo widziałam, ponieważ tam byłam i chodziliśmy, Marszałkowska była... Znaczy tam też był tłum ludzi. Ja w pewnym momencie myślałam, że to już jest ten marsz, który idzie. Nie, to byli ludzie, którzy czekali na czoło marszu przez całą długość ulicy Marszałkowskiej. Od Placu Bankowego do Placu Konstytucji stały tłumy ludzi, które czekały właśnie na was. Bardzo mi się podobało to, że Rafał Trzaskowski nie jechał, tylko szedł razem ze swoją małżonką Małgorzatą Trzaskowską. Obok szedł Donald Tusk? Szedł, tak? Szedł, wszyscy szli, dokładnie. To jest tak szeroka ulica, tak, że rzeczywiście ten baner, ja byłem jeszcze z jednej rzeczy bardzo zadowolony. No, nie jest tajemnicą, że środowiska demokratyczne to nie jest taka armia, w którym nawet jak Jarosław Kaczyński namaszcza człowieka, który nigdy nie na prezydenta, ale no, nazwijmy sobie szczerze, na, bym powiedział, pracownika ośrodka pomocy społecznej nie powinien aplikować. No bo przecież jak się kimś zajmie, to i z majątku go obrobi. To u nas tych środowisk jest więcej. I dzisiaj to serce rośnie, jak się patrzyło, jak wszyscy, marszałek Magdalena Biejat, marszałek Szymon Hołownia, prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, oni wszyscy występowali i mówili to samo. Popieramy Rafała Trzaskowskiego i dla mnie jedna rzecz charakterystyczna, no przepiękna historia. Tydzień temu są wybory w Rumunii. Wszyscy uważają, że Simon, ten kandydat... Bo takie były sondaże, prawda? Wszystkie sondaże pokazywały, że on wygra. No kandydat prorosyjski, kandydat hołubiony przez PiS, kandydat, który występował na wiecu Nawrockiego, to jest w ogóle niesamowita historia. Kandydat, który wprost mówi o swojej sympatii do Rosji, gdzie my wiemy, że nasz interes no jest interesem o 180 stopni rozbieżnym z interesem rosyjskim, bo Putin mówi wprost, ja jestem zainteresowany odbudową imperium, a my mieliśmy tego pecha, że byliśmy po tej złej stronie granicy tego imperium, bo wewnątrz i ten kandydat, czyli prezydent Dan, prezydent elekt, pojawił się na tym rozpoczęciu i mówi, ja wiem jak zwyciężać i tutaj nawołuje do tej wygranej, no symbolika tego była niesamowita. Analogia, mer Bukaresztu, prawda? Dokładnie. Więc tak. jakby no mamy tutaj dwóch włodarzy stolic, tak, którzy walczą z tym proputinowskim kandydatem po drugiej stronie i
jemu się udało, w związku z tym nam też się uda, panie senatorze. On zakończył w ogóle w języku polskim, zresztą pięknie tym nawołaniem, to było piękne to słyszeć. Tak, tu jest symbolika bardzo głęboka, bo trochę z niepokojem przecież patrzyliśmy na ten marsz populistów w Europie, w różnych krajach, ale na razie ta nasza demokracja skutecznie się broni. Bym powiedział, baliśmy się o to, co się stanie w Niemczech. Przecież ten marsz AfD, szefowa AfD, ale mieliśmy mówić o dobrych emocjach. Tak, tylko o dobrych, o tym bym marszu. powiedział, tak. Przepiękna Małgorzata Trzaskowska, tryskająca po prostu energią, pięknem, kobiecością. Ja cały czas mam jej słowa. Nie przytoczę, panie senatorze, skąd one były, ale kilka tygodni temu ja nie tylko jako żona Rafała, ja jako kobieta, jako matka. To jest ważne. Nie stoję tylko za. Ona stojąca u boku, uśmiechnięta. Pani Joasia Senyszyn, pani profesor, która przekazuje jej korale, tak? Po prostu to też był gest niesamowity. Magdalena Biejat, która mówi o demokracji, o wolnościach, o tych wartościach, które musimy ich bronić, tak? O wolności, o braku pogardy, o tym, i ona przekazuje, mówi tak, to jest mój kandydat, to jest ten, któremu zaufam, bo tylko on może do tego doprowadzić, mówiąc o Rafale Trzaskowskim. Szymon Hołownia, też bardzo energiczne, właśnie takie emocjonalne wystąpienie, że tylko on. Już nie wspomnę oczywiście o premierze Kosiniaku-Kamyszu, który też przepięknie, zresztą już był przy Rafale Trzaskowskim w tym tygodniu kilka razy, oczywiście prawda? Ja byłem na tym poparciu, Właśnie. przekazaniu tego poparcia pod pomnikiem Wincentego Witosa, ale zaczęliśmy od żony Rafała Trzaskowskiego. Tak. Niesamowite wystąpienie. Tak. Bo jak ktoś mówi, znam tego mężczyznę u mojego boku od 30 lat i ja wam obiecuję, on nie zawiedzie kobiety, on dotrzyma tego słowa, Tak. on będzie strażnikiem waszych praw, no to nie ma mocniejszego świadectwa. I to mówi ta, która została zamknięta w kotle chyba na Placu Powstańców Warszawy w czasie strajku kobiet. Czyli to mówi kobieta, która była. Ona nie mówi czysto teoretycznie, Tak, prawda? Ona wspierała i ten mąż też ją wspierał. Mówimy o Rafale Trzaskowskim. Więc przepraszam Ale panie w ogóle senatorze, że ja cudowne- przerwałam, ale... Znaczy, ja kiedy na nich patrzę, tacy normalni, życzliwi innym ludzie, no to jest w ogóle przepiękna historia. Tak, ten gest. Prawda jest taka, Joanna Senyszyn stała się trochę wiralem tej kampanii. My czasami nie jesteśmy w stanie w polityce zdiagnozować, co chwyci, co się spodoba, co zapadnie w pamięć. I pamiętam te komentarze od tej debaty w Końskich, te czerwone korale. I to przekazanie tych korali jako symbol zwycięstwa. Tak, bardzo fajny, bardzo taki zapadający w pamięć gest. On nam będzie towarzyszył. I jeszcze jedna rzecz. Muszę powiedzieć, że kiedy słuchałem wystąpienia Donalda Tuska, rzadko kiedy to świadectwo polityka jest takie osobiste, takie przejmujące. Zresztą każdy z nas jest przejęty, bo to nie jest normalny wybór polityczny. Nie mówimy o złych emocjach. Państwo wiedzą, jak wygląda kontrkandydat, z czego jest znany. Ale to tym bardziej polityk, który potrafi słowami, a słowa czasami lepiej, czasami gorzej oddają i nadzieję. Mieliśmy na tym marszu piękne wystąpienia o nadziei, ale także obawy. I bym powiedział, premier Donald Tusk potrafił je rzeczywiście bardzo przejmująco, ale też bardzo precyzyjnie opisać. To wystąpienie także z nami zostanie. Bardzo mi się podobało to, co zapamiętam, jak pan prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski mówi: zadzwońcie do tej cioci, która zawsze głosowała inaczej, przekonajcie, zadzwońcie do teściowej, tak, przekonajcie. Mówił to na wiecu na Placu Konstytucji, mówił: idźmy do przodu, nie patrzmy jakby już w tył, idźmy do przodu. Mówił też o
nie o prawie i sprawiedliwości, o prawości i sprawiedliwości, co dla mnie jest zasadniczą różnicą. My dzisiaj idąc w tym marszu, bo szliśmy razem ze wszystkimi demokratami, tak? Z całą koalicją 15 października szliśmy w tym marszu. Polska cała na Rafała, bardzo wzruszające, jak krzyczeliśmy, natomiast mnie bardzo wzruszyło, ale aż tak, że głos mi ugrzązł w gardle, kiedy ktoś zainicjował Zwyciężymy i cały ten tłum, nie wiem, 200, 300, 500, być może nawet 1000 ludzi krzyczał Zwyciężymy i ten głos się odbijał od domu w centrum i tego budynku muzeum Sztuki Współczesnej, przepraszam, tak, Muzeum Sztuki Współczesnej. I ja naprawdę poczułam olbrzymie wzruszenie. My krzyczeliśmy Zwyciężymy i chyba to jest ten moment, że ja pomyślałam, że tak będzie właśnie, bo nie ma innej możliwości. Ja muszę w ogóle coś przypomnieć. Tak. W 2023 roku były 2 marsze. Prawda jest taka, że ten pierwszy marsz, my jeszcze nie wiedzieliśmy, ile nas będzie. 4 czerwca, tak. 4 czerwca. I ja wam powiem szczerze, ja byłem niesamowicie wzruszony. Traf chciał, ja miałem taki transparent Wolny Senat. Wtedy Senat był jedynym miejscem, które PiS jeszcze nie opanował i razem z Radkiem Sikorskim na jednym z kamienic przy krakowskim przedmieściu my machaliśmy do przechodzących tłumów. Ja miałem taką rękawiczkę biało-czerwoną i to właśnie dzisiaj miałem to samo poczucie jak wtedy, że jest taka energia, że jest taka moc, że to nie ma takiej możliwości, żebyśmy tego 1 czerwca nie wygrali. Tak, bo 1 października my już wiedzieliśmy mniej więcej, że to już idzie w dobrym kierunku, ale tego 4 czerwca wszyscy jeszcze wtedy byli to była przerażeni. randka w ciemno. Ale Tak. wtedy przecież do Placu Zamkowego dotarło czoło marszu, a jeszcze nie ruszyło przez długie godziny z placu na Rozdrożu. Wiem, bo tam stałam później uliczkami bocznymi, w związku z tym, że to są moje tereny, więc uliczkami bocznymi próbowaliśmy się dostać. Natomiast dzisiaj było podobnie. Czyli marsz już dotarł do Placu Konstytucji, docierał, a jeszcze nie ruszył z Placu Bankowego. To jest ponad 2 kilometry. Zobacz, to jest dokładnie ta sama emocja. Tak, która... i to są dwa pasy, torowisko, 2 pasy i bardzo szerokie chodniki. To nie jest ta sama wąska przestrzeń, którą dzisiaj zresztą opozycja szła, tak? Może tak powiem, żeby nie za PiS bardzo... zorganizował Dokładnie, swój marsz, dokładnie. tak. Już nie chcę brzydko... I to się rozlało wszystko na tą olbrzymią przestrzeń, przecież to było coś niewiarygodnego. I tak, dzisiaj to było czuć, dzisiaj było czuć, to zwyciężymy, ja to będę w głowie słyszała, te odbijające się właśnie od tych budynków, i obok mnie szła dziewczynka, która miała wuwuzelę, dobrze mówię wuwuzelę, tak? Wuwuzelę i ona tym swoim głosikiem inicjowała Polska cała na Rafała i mi łzy leciały, jak ona właśnie zaczynała i my oczywiście wszyscy za nią i to mój mąż to powiedział, czym skorupka za młodu nasiąknie po prostu, to na starość trąbi, w sensie tą wuwuzelą, także to właśnie na tym to polega. A wiesz dlaczego to było takie no ważne? właśnie. My mamy trochę pewien problem. Kiedy patrzymy na wyniki pierwszej tury, to w bardzo wielu miejscach Rafał Trzaskowski poprawił swój wynik w stosunku do tego, który był 5 lat temu w roku 2020. Ale jest jeden problem. Niestety w tych województwach, w których tradycyjnie środowiska demokratyczne mają lepsze wyniki, zachodniopomorskie, lubuskie, frekwencja była niższa. Moi drodzy, Szanowni Państwo, prosimy, zobowiązujemy, ciepło przytulamy, machamy, zachęcamy i naprawdę wysyłamy takie dobre emocje. Wybory 1 czerwca, weźcie w nich udział, bo musicie wiedzieć jedną rzecz. I to też uczciwie Ci przyznaję, różnica będzie bardzo niewielka. Może teraz po tych emocjach ona się zwiększy, ale ten tydzień, który za nami, my nagrywamy ten wywiad w dniu marszu, Wy go będziecie oglądać w poniedziałek. Ten tydzień, który za nami, to był tydzień, w którym gdybym miał słabe serce, to pewno bym dostał na trwałe migotania przedsionku. tak. Badania, pomyślmy sobie,
prawie 30 milionów Polaków, no przepraszam, 20 parę milionów osób uprawnionych do głosowania. I mówię Państwu z całą odpowiedzialnością, na naszych sztabowych, wewnętrznych badaniach różnice między kandydatami 20 000 głosów. To brzmi nieprawdopodobnie, bo to jest różnica, gdzie w wyborach w jednym mieście kandydat wygrywa i to nie zawsze, bo często wygrywa większą przewagą. Dlatego tak ważne jest, nie tylko żebyście poszli głosować, ale ja Was proszę, Wy jesteście jak tak żelazna gwardia, bym powiedział jak ci najbardziej sprawdzeni i najbardziej bohaterscy, bo to Radio Rebeliant ma swoją kochaną specyfikę. Każdy z Was przez te 5 dni, które nam zostało do ciszy wyborczej, kilku sąsiadów, tych, którzy się wahają, którzy nie wiedzą, co zrobić, albo tym, którym się po ludzku nie chce. Powiedzcie, że nawet te 500 metrów przewieziecie własnym samochodem i jeszcze później na dobre ciacho w domu z kawą zaprosicie. Naprawdę to ma znaczenie, bo bym powiedział, trochę tak nie potrafiłbym się odnaleźć w życiu, gdyby się okazało, że o te 20 000 pójdzie nie tak, jakbyśmy chcieli. Nie przyjmujemy tego scenariusza do wiadomości. Wy zapraszacie na ciacho, my jeszcze pracujemy. Ja muszę powiedzieć, nie wiem, czy to widać. Ja w ciągu ostatnich kilku tygodni odwiedziłem prawie 100 miejscowości. Mieliśmy taką akcję Obywatele Naprzód. Bywało różnie. Jak wejdziecie w internet i rzucicie sobie hasło senator Kwiatkowski na targowisku w Sokołach, to zobaczycie, że czasami prosto nie było. To taka gmina, w której Andrzej Duda 5 lat temu miał ponad 80%, Rafał Trzaskowski miał trochę ponad 5% i zajął tam 4. wynik. I my tam bardzo grzecznie przyjechaliśmy, no ale nie do końca z grzecznością się spotkaliśmy. Po co to mówię? Są też tacy, którzy mają inne poglądy i my musimy przekonywać, kogo się da, bo to ma absolutnie znaczenie, żebyśmy tego 2 czerwca się uśmiechnęli i powiedzieli, jest okej. I jeszcze jedna uwaga. I wtedy będziecie mogli rozliczać władzę. Nikt już nie powie... O, panie senatorze, bardzo chętnie. Tak, Wtedy zrobimy nie? kilka audycji z trudnymi pytaniami. Nikt już nie powie, że no ale co my mamy zrobić, jak i Właśnie. tak prezydent wszystko wyrzuci do kosza. Taryfa ulgowa się wtedy kończy. I wtedy rzeczywiście możecie rozliczać władzę, bo żaden polityk nie będzie mówił, że się nie dało rady. I zapomniałem, co chciałem powiedzieć. No, chciałem powiedzieć, że dzisiaj troszkę pytałem przed rozpoczęciem audycji, czy nie mam przekrwionego lewego oka, bo jak to ze mnie zeszło wczoraj po tych trasach, no bo dzisiaj już wiedziałem, że marsz, to dzisiaj rano się obudziłem, jakbym to w jakichś ustawkach w pole się uczestniczył. Tak, musiałem zmywać oko, żeby nie wyglądać jak bokser i to ten, którego Ale to obijają. jest zmęczenie, prawda, panie To jest senatorze? absolutnie zmęczenie, tak. to jest przepracowanie, to jest stres. No wcale nie będę ukrywał. Wszyscy oczywiście się martwimy, trzymamy kciuki, No robimy właśnie, co możemy. panie senatorze, a co do nas należy? Wstać w niedzielę, wypić kawę i pomiędzy 7 rano a 21 pójść do komisji wyborczej, która najczęściej jest nie dalej niż... Nie wiem, jakie są statystyki, do tego się nie przygotowałam, panie senatorze, kilkaset ale metrów w Polsce dokładnie, nie dalej jest niż... chyba, że no, czasami No może jest trochę na- inaczej na wsi. na wsiach, ale dokładnie. w mieście średnia statystyczna to jest podobność kilkaset metrów do lokalu wyborczego. Dokładnie. Pójść tam, jeżeli się robi to rano, wiem, bo zazwyczaj rano chodzę, to nie ma kolejek, jest sympatycznie, miło i oddać głos oczywiście na demokratycznego Rafała Trzaskowskiego. A dlaczego, panie senatorze? Co nam gwarantuje to, że prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski? Rafał Trzaskowski to człowiek przyzwoity, uczciwy, człowiek, którego znamy od lat, człowiek, który nie ma brudnych plam w życiorysie. 20 lat go sprawdzali. Oczywiście, że tak. To, co się działo przecież przed poprzednimi wyborami prezydenckimi, tam, przepraszam za określenie, wszystkie służby specjalne Wąsika i Kamińskiego były spuszczone ze smyczy, byle cokolwiek znaleźć na Rafała Trzaskowskiego. Tam się posuwano do prowokacji, słynna sprawa niejakiego pana Dzięby, który przegrał sprawę w sądzie, bo pomawiał Rafała Trzaskowskiego. Tam stosowano wszelkie brudne chwyty. Mamy kandydata absolutnie sprawdzonego. Mamy kandydata, tak po ludzku wam powiem, bo go znam, normalnego, fajnego. Miałam przyjemność wywiad prowadzić z panem prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim, tuż przed prawyborami. Już było wiadomo, że będą prawybory, już było wiadomo, że właśnie albo Sikorski, albo Trzaskowski. Przesympatyczny,
ciepły, otwarty, bardzo miły, skracający dystans i absolutnie dawający bardzo dużo komfortu, tak? Obywatelce, która zadaje pytania, bo nie dziennikarce, tylko obywatelce. W związku z tym no, ja byłam zachwycona panem prezydentem Warszawy. Przepraszam, bo przerwałam. A to jeszcze a propos, Tak. bo też było trochę takich wyborców, którzy mogli być trochę zawiedzeni, że nie Radek, tylko Rafał. Zwróćcie uwagę, jak Radek Sikorski go wspiera Tak, w oczywiście. kampanii. Mówiliśmy oczywiście o tym trójskoku, czyli sobocie u Mencena i tam bardzo symbolicznym i bym powiedział oczywistą rzeczą jest, że nie popieramy, bym powiedział, promowania używek, Tak. ale no, tu najwięcej nabroił inny kandydat, który tam coś pod wargę wkładał, ale jednak pokazanie, że proszę bardzo, po audycji możemy się wspólnie napić piwa i porozmawiać. I kto tam uczestniczy? Rafał Trzaskowski, Radosław Sikorski i Sławomir Mencen. To jest po pierwsze to, co powiedziałem. Rafał jest normalnym człowiekiem. Który będzie nas łączył, a nie dzielił, bo to wczoraj pokazał to na debacie sobotniej, prawda? On to mówi przy każdym spotkaniu. Ja jestem zainteresowany tym, żeby reprezentować wszystkich Polaków. I nawet ci, którzy dzisiaj tak mocno optują za kontrkandydatem, dopiero z czasem przekonają się, jakim szczęściem jest wybór na prezydenta, bo wierzę w to głęboko, że Rafał Trzaskowski wygra wybory. Wybór człowieka, który jest strażnikiem dokładnie praw wszystkich mniejszości i większości. Drugi argument, ja wolę kandydata. Rafał Trzaskowski to jest naprawdę specjalista od przepisów prawa, a ja wolę kandydata, który potrafił odróżnić ustawę od ustawki. I gwarantuję, Dokładnie. że Rafał Trzaskowski też wie, jak powinno wyglądać dobrze stanowione prawo, a prezydent ma inicjatywę Ale ustawodawczą. panie senatorze, na pewno samorządowiec, na pewno dyplomata, na pewno polityk, 20-letnie doświadczenie, kształcony w Polsce, kształcony też w Stanach, mający rewelacyjne kontakty na przykład z politykami w Stanach Zjednoczonych, prawda, które wypracował sobie i przez te studia, ale też przez te 20 lat, tak, ileś lat z żoną, świetna rodzina, prezydent Warszawy przez, druga kadencja, to jest mój prezydent Warszawy, tak, więc nie chcę mówić, kto stoi naprzeciwko, ale no chyba wszyscy widzimy, kto stoi Ale naprzeciwko. jedną rzecz tak opisowo, żeby do Państwa przemówić, możemy powiedzieć. My się przyzwyczailiśmy już, że w Pałacu Prezydenckim prezydent przyjmuje głowy państw, prezydentów, premierów, no ale kontrkandydat będzie przyjmował wielkiego buśledzia Jolo. No tak jak przyjmował w gabinecie prezesa IPN-u. Dokładnie. Ja jednak wolę, że my przyzwyczajeni jesteśmy do modelu, że w Pałacu Prezydenckim mamy przywódców państw, a nie dżentelmenów, którzy na przykład przykuwają kobietę do kaloryfera. Albo maczetą ucinają ręce. Dlatego Przepraszam, ale to jest także straszne. z tego względu oczekujemy trochę takiej normalności. Tak. Takiej normalności, w której i my wiemy jako obywatele, i ci, którzy są naszymi partnerami za granicą, że to jest normalny prezydent, z którym można rzeczywiście rozmawiać o najważniejszych sprawach państwa, a nie o tajemnicach trójmiejskiego półświadka. Dokładnie. Ja takiej normalności oczekuję. Ja was bardzo przepraszam, ale jestem tak, panie senatorze i moi drodzy słuchacze, nakręcona, bo ja cały czas jeszcze jestem jakby w tym marszu, tak? Tą właśnie energią zwycięstwa. Tą energią, która... Wszyscy jesteśmy demokratami, bo też nie chcę obrażać osoby, które jakby gdzieś tam serce mają po stronie PiS-u i tak dalej. Też jesteście demokratami, prawda? I też chcecie Polski, której nie będziemy się wstydzić. Więc do was, kochani, też apel, zastanówcie się, czy Rafał Trzaskowski nie będzie lepszym wyborem, bo będzie, panie senatorze. Nie mam żadnej wątpliwości. właśnie. Rafał Trzaskowski ma swój wieloletni dorobek jako polityk. Kontrkandydat jest decyzją Jarosława Kaczyńskiego. Sam to wielokrotnie mówił. Teraz spojrzeliśmy. Jestem decyzją, oboje spojrzeliśmy, Tak. zdradzimy Państwu rąbka tajemnicy. Tak. Obok nas jest duży ekran telewizora, gdzie pięknie widać migawki z marszu. Ja nie ukrywam, że ja się wzruszam jeszcze, jak Ja czasami też.
tam kątem oka zerknę. Wy nie widzicie na karcie do głosowania tak naprawdę nazwiska Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki. Tak naprawdę będziecie tam widzieć dwa nazwiska. Rafał Trzaskowski i Jarosław Kaczyński. I musicie sami dokonać wyboru. Dokładnie. A te wybory są o tym, jak powiedział Rafał Trzaskowski, żeby tworzyć, a nie niszczyć, żeby łączyć, a nie dzielić, tak, bo to było na pasku, ja teraz nie przytoczyłam dokładnie. Moi drodzy słuchacze, cudownym, pełnym energii gościem naszym dzisiaj był pan senator Krzysztof Kwiatkowski. Ja was bardzo proszę, w niedzielę 1 czerwca nie może być inaczej. Musi być obłędna frekwencja zachodnio-pomorskiej, w ogóle ściana zachodnia. Obudźcie się, kochani, ja będę dzwoniła do każdego chyba, kogo znam i będę się pytała, już byliście. To są naprawdę bardzo ważne wybory. To są wybory, panie senatorze, nie tylko, kończąc, nie tylko o naszej Polsce, ale również o Polsce w świecie, ale również o Europie, bo są trochę barometrem populizmu w Europie. Rumunia już jakby pokazała, pokażmy i my. Ale piękną rzecz powiedziałaś, ale to będzie fajna klamra. Tak. Wybory są 1 czerwca. To jest Dzień Dziecka. I to jest trochę tak, że te wybory to są wybór przyszłości naszych dzieci. I ja bym chciał, żebyśmy dokonali wyboru Rafała Trzaskowskiego, bo ten wybór oznacza silną Polskę w silnej Unii Europejskiej, z silnymi partnerami, z którymi się szanujemy i razem współtworzymy coś pięknego. Muszę powiedzieć o jednej książce na koniec. Jest książka profesora Piątkowskiego Złoty wiek. Ja ją nie przeczytałem, ja ją pochłonąłem, gdzie na statystykach, na tabelkach, ja nie kochający matematyki, pożarłem książkę, która pokazuje, że nie było lepszych 30 lat w historii Polski, jak te teraz trochę wcześniej i później od wstąpienia do Unii Europejskiej. Nie zepsujmy tego. Zostawmy Polskę lepszą, piękniejszą, wspanialszą dla naszych dzieci, a żeby tak się stało 1 czerwca głosujemy na Rafała Trzaskowskiego. Tak jest. Głosujemy na Rafała Trzaskowskiego. Mogę to powiedzieć. Bardzo wam dziękuję, moi drodzy, i oczywiście do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję, panie senatorze. Dziękuję i niech Marsz Patriotów trwa w naszych sercach przynajmniej przez najbliższy tydzień w taki dojmujący i dominujący sposób. Niech moc będzie z nami. Niech moc będzie z nami. Macie niezwykłą moc. To wy decydujecie, które media się rozwijają. Bardzo was ciepło proszę, bo warto. Subskrybujecie Radio Rebeliant, polubcie poszczególne audycje, a przede wszystkim śledźcie, co tam można zobaczyć, bo to są prawdziwe, wolne, uczciwe i tak po ludzku, mądre media.